Chyba nagrywa. Nagrywa? Czy nie nagrywa? Siemano, witam z Algarve West Coast, z naszego surf campu Surf for Life. Słuchajcie mili, chciałem dzisiaj poruszyć taki temat znowu dla początkujących surferów. Mianowicie jest taki typowy błąd, który popełnia bardzo dużo początkujących surferów. Widzę, że to się po prostu powtarza. A jest to błąd, o którym bardzo mało ludzi myśli, bardzo mało ludzi zwraca na to uwagę. A przez ten mały błąd macie potem problem na przykład z łapaniem fal, z prędkością, z równowagą. A wszystko to zaczyna się jeszcze zanim zaczniecie wiosłować do waszej pierwszej fali. I właśnie dzisiaj taki temat poruszymy, a mianowicie chodzi o pozycję na desce, zanim zaczniesz łapać falę. Jedziemy z tym koksem. Wio! Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Bird is a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a word. Well, a bird, bird, bird. The bird's a word. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is... Okej, czyli dzisiaj sobie porozmawiamy, tak jak mówiłem wcześniej, o pozycji na desce, o wyjściowej pozycji na desce. Będzie to materiał typowo dla początkujących, może też dla średnio zaawansowanych. To jest błąd, który bardzo wielu z was jakby nie widzi tego i powtarza, a mając złą pozycję wyjściową na desce, jest to reakcja łańcuchowa. Jeżeli źle się ułożycie na desce, to potem jest wam bardzo trudno złapać odpowiednią prędkość, równowagę, przy złym ułożeniu rąk bardzo się męczycie, więc dzisiaj chciałbym tutaj taką garść informacji przesłać wam, jaka to jest pozycja wyjściowa na desce. Tak jak mówię, to jest reakcja łańcuchowa i jeżeli źle się ułożycie na desce, to naprawdę później jest wszystko się sypie od góry do dołu. Używam tutaj deski typu softtop, olejana z Decathlonu. Właścicielem jest mój kolega Rafał, którego pozdrawiam. Mam nadzieję, że u was wszystko jest w porządku. Więc słuchajcie, pozycja wyjściowa na desce, od której powinniście zaczynać, tak jak już mówiłem, to jest materiał dla początkujących, średnio zaawansowanych. Jeżeli kładziecie się na desce, to powinniście się położyć w ten sposób, że wasze stopy, a właściwie palce u stóp są w stanie, jak tu jest koniec deski, tail, złapać koniec deski. Za chwilę wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Czyli jak położysz się na desce, postaraj się być w takiej pozycji, kiedy twoje palce u stóp są w stanie wyczuć, gdzie jest koniec deski i jakby złapać to w ten sposób. Taka pozycja wyjściowa jest o tyle dobra, że jak popełnicie błąd i za późno, za wcześnie albo w złym momencie zaczniecie złapać falę, to środek ciężkości jest i tak przesunięty bardzo na tył deski, że minimalizujecie sytuację, w której deska może was przerzucić i przelatujecie, nos deski nurkuje i przerzuca was do przodu, co na pewno wielu z wam się przydarzyło. Więc taka pozycja, tak naprawdę jedyne co może się wam najgorszego wydarzyć, to po prostu nie będziecie łapać fal, dlatego że jesteście za bardzo na tyle deski, przez to wolniej się poruszacie, macie mniejszą prędkość, ale minimalizuje to sytuację, w której nos deski nurkuje i się przerzuca. Więc ja wszystkim polecam na początek, żeby po prostu położyć się na desce, złapać sobie palcami u stóp tył deski, ogon, czyli tak zwany tail deski, tak jak to widzicie tutaj, i zacząć od tej pozycji. To jest wasza pozycja. Możecie też sobie znaleźć pozycję jakąś na desce, że jak się położycie i znajdziesz jakąś naklejkę, logo, kawałek linii, wosku, cokolwiek, to wiesz, że jak się położysz i spojrzysz w dół i jesteś mniej więcej na tej wysokości, to już wiesz, że jesteś w tej dobrej pozycji. Ok, więc pierwsza rzecz to jest ta pozycja. Zaczynacie od tej pozycji i łapiecie sobie falę. No i co się może wydarzyć? Może być tak, że jesteście za bardzo z tyłu deski i po prostu nie łapiecie fal, ale nie przerzuca was do przodu. Jakby fale wam uciekają. Jeżeli czujecie, że tak się dzieje, że wiosłujecie i nie możecie złapać fali, to po prostu z tej pozycji wyjściowej przesuwacie się po kawałeczku do przodu deski i przy następnej fali patrzycie, czy jest lepiej, czy złapałem falę, czy odpłynąłem to. Nie. W takim razie jeszcze kawałek się przesunę naprzód deski. O kurczę, jeszcze nie łapię. Znowu przesunę się jeszcze kawałek i już jestem w momencie, w którym mnie deska zaczyna przerzucać. Dziób deski, przód deski, czyli ten nos zaczyna nurkować i jest gleba, czyli znowu się przesunę spokojnie troszeczkę do tyłu i próbuję sobie znaleźć ten tak zwany sweet spot, w którym będzie deska szła płasko po wozie, ani nie będzie mnie przerzucać do przodu deski, ale też będę łapał falę, bo
nie zwalniam już tak bardzo, więc pamiętajcie, żeby zawsze sobie zacząć od tej pozycji, kiedy jesteście w stanie wyczuć palcami u stopy tył deski, ogon, że jakby zakładacie za niego. Druga rzecz, na którą często zwracam uwagę, to jest to, jak ludzie, kursanci u nas na kursie układają ręce na desce. Przesunę deskę teraz w ten sposób. Ok. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać. Więc bardzo dużo ludzi, już masz ogarniętą tą pozycję tam, że palce są gdzieś z tyłu. Bardzo dużo ludzi robi ten błąd w momencie, w którym musisz wstać do góry. Widzę, że robią po pierwsze, układają ręce w ten sposób i każde podnoszenie się to jest robienie pompek. 10 fal i nie masz siły w ogóle dalej łapać fal, więc pamiętajcie o tym, że dłonie powinniście mieć bardzo blisko swoich piersi, zawsze palce skierowane do przodu deski, łokcie blisko ciała. Jak jesteście w momencie, kiedy się podnosicie do góry, to starajcie się trzymać łokcie blisko ciała i je wyprostować, ale do momentu, w którym się zblokujecie na łokciach. Zobaczcie, w tym momencie już nie dźwigam ciężaru własnego ciała, bo jestem zblokowany na łokciach i masa rozkłada się bardzo równo po desce, dzięki temu deska płynie prosto, płasko. Jest dużo łatwiej później podnieść się całą dupę do góry. To jest jeden z błędów. Druga rzecz, którą też zauważyłem, że często ludzie robią, łapią deskę za rejle deski. Te boki tutaj deski to są tak zwane rejle, co powoduje łapanie deski za rejle, czyli łapiesz ją w ten sposób i idziesz do góry. Też można się zblokować na łokciach, ale zawsze jesteśmy prawo czy leworęczni i nawet nieświadomie nasze ciało, ja jestem akurat praworęczny, zawsze trochę więcej ciężaru będzie przerzucać na tą prawą rękę. W takiej pozycji jak jesteście i trochę pójdzie ciężaru więcej na tą prawą rękę, to ten rail, ta krawędź deski zaczyna się bardziej wbijać w wodę i po prostu deska skręca i możecie zrobić glebsona w jedną albo w drugą stronę. Plus jest to dodatkowy opór, wasze palce po bokach i wolniej płyniecie. Więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze dłonie kłaść bardzo blisko piersi, do tego palce szeroko, ale starajcie się kierować je do przodu deski i to jest wasza pozycja wyjściowa. Podchodzicie, prostujecie się w ramionach, blokujecie swój ciężar ciała na łokciach i wtedy jesteście w zajebistej pozycji. Też często mówię ludziom, że jak już złapiesz falę i płyniesz w tej pozycji, to zostań sobie przez 2-3 sekundy albo złap falę i po prostu spłyń całą falę bez wstawania w ten sposób, dlatego że możesz sobie wyczuć właśnie trochę się pobujać lewo-prawo, jak ta deska skręca, jak złapać tą równowagę, żeby mieć to w uczucie płynięcia na fali. Ok. Na dzisiaj mam nadzieję, że mi się na krótko uda. Zawsze próbuję te materiały robić na krótko, rzadko mi się udaje. Na dzisiaj to na razie tyle. To był tip o pozycji na desce od Wujka Borata. W następnym materiale poruszymy temat, jak wstać na desce. Są 2-3 metody, nazwijmy to, wstawania na desce. Chciałbym pokazać wam te metody i powiedzieć, jakie są plusy, jakie minusy. Jeżeli macie jakieś pytania, to tam gdzieś komentujcie, wysyłajcie. Nie wiem, co z tym się robi, udostępniajcie, lubujcie. Ja tymczasem uciekam. Dzisiaj przestał wiać wiatr, więc powinno być dobre pływanie. Pozdro, do zobaczenia. Trzymajcie się, najlepszego. Ciao. Zminimalizuje to kurwa jego mać.